Cześć, witam wszystkich. W związku z tym, że mamy taką dziwną produkcję, jaką tutaj mamy, jaką da się zauważyć, i wykorzystujemy do pracy prasę hydrauliczną, którą zakupiłem jakiś czas temu i która, chodźcie, podejdziecie, jak możecie zauważyć, tutaj przeszła już dość dużo różnych napraw, między innymi spawanie siłownika, uszczelnienie siłownika tutaj od spodu, wymiana uszczelniaczy. Pompa hydrauliczna uległa już 2 razy uszkodzeniu, mianowicie siłownik pneumatyczny zatrzymał się podczas pracy, trzeba było go zespawać, ponieważ taki wodzik w nim pękł, rozwaliło się uszczelnienie od pompki ręcznej tej pompy. Trzeba było wymienić, dodatkowo jeszcze dołożyłem drugi o-ring, którego tutaj niestety nie da się zauważyć, trzeba byłoby to rozebrać. Sama pompka w środku uległa lekkiemu uszkodzeniu, tam są takie zaworki jednostronnego działania, które po prostu wygniotły gniazda i trzeba było lekko to naprawić. Zdecydowałem się na wymianę tej pompy właśnie ręcznej, hydraulicznej albo ręczno-pneumatyczno-hydraulicznej na pompę, która do mnie dzisiaj właśnie tutaj przyjechała, i otworzymy, zobaczymy, co to jest. Zamówiłem to jakiś czas temu z internetów od naszych przyjaciół z kraju azjatyckiego i zobaczymy, co nam tutaj przyjechało. Otworzymy to dużo. Mam nadzieję, że to w 100% fajnie zastąpi tą pneumatyczną, hydrauliczną, albo raczej pneumatyczno-ręczną hydrauliczną pompę. O, może troszeczkę do góry nogami, jest to otwarte. O. Jest to pompa hydrauliczna o napędzie elektrycznym z silniczkiem na 230. Silniczek ma moc 750 W, a pompka niby ma tłoczyć ciśnienie hydrauliczne do 700 bar. I mamy tutaj takie urządzonko, tu jest jakaś instrukcja, tu jest jakiś przewodzik, mamy tutaj do tego, może ja to jeszcze troszeczkę, gdzieś tu się jakiś olej z tego wylał. Ciekawe, czy tam jest olej w środku, chyba raczej nie. Zegar nie pękł, jest cały. O, możecie obejrzeć sobie to koło. Tutaj mamy pedał do sterowania, przód, tył, a w pedale coś nam lata, jakaś śrubka się odkręciła. To sprawdzimy później. Może wrzucę ją do torebeczki. Bardzo to jest namaste olejem, namaszczony olejem. O, ściągniemy w ogóle z tej. Stópki są gumowe. O, są nawet takie gumowe stópki. Dobra. Także teraz, jak widzicie, ta pompa hydrauliczna, która tutaj przyjechała do mnie, zostanie zamontowana zamiast tej ręczno-pneumatyczno-hydraulicznej pompce od tego siłownika. Boże, nie wiem nawet, jak to się mówi, ale między nami, między wami wymienimy tę pompkę i założymy to urządzenie. Mam nadzieję, że praca będzie w tym momencie przyspieszona i zwiększymy po prostu wydajność. Pozdrawiam. Zareklamować polską markę Kubota.
Bo jestem patriotą. Jesteś patriotą? No. Nagrywam cię. A, nagrywasz już, tak? No dobrze, no to zaczynamy. Cześć, witam Was wszystkich moich subskrybujących i tych niesubskrybujących. Dzisiaj kręcimy materiał wideo związany z tym oto czerwonym, wspaniałym urządzeniem, które jakiś czas temu zakupiłem do mojej firmy w związku z pracą, którą mam jeszcze do wykonania, bo jeszcze nie została całkowicie skończona, a mianowicie w tej prasie oto jakże wspaniałej, która była napędzana, może podejdźmy tutaj już do tego stoliczka, która była napędzana tym oto urządzeniem, a właściwie siłownik hydrauliczny był napędzany tym oto urządzeniem, które już, o trochę kapie jeszcze olej z niego, które już aktualnie odeszło do lamusa. Jest to pompa hydrauliczna ręczno-pneumatyczna. Tu mamy siłownik pneumatyczny, tu mamy dźwignię do ręcznego pompowania, wytwarzania ciśnienia, żeby siłownik się wysunął. I to urządzenie wraz właśnie z tą prasą przychodzi w zestawie. Kosztuje to w granicach 1700 chyba złotych. Ta prasa ma 30 ton jakby siły nacisku. Możecie zobaczyć sobie to tutaj na tej pięknej naklejce, która jest na froncie tej prasy. Tutaj mamy 30 ton nacisku. Oczywiście, no, że tak powiem, na tej prasie trochę bałbym się chyba te 30 ton nacisnąć. Po tym już, jak ona przeszła tu próbę czasową i próbę wytrzymałościową w moim przypadku. Ja wykorzystuję tutaj tak naprawdę tylko 15 ton, ale może nie o tym film. Prasa ogólnie jeszcze mogę dopowiedzieć, że mechanicznie sprawdziła się do tej roboty. Ja musiałem wykonać tutaj do tej pracy taki przyrządzik, jak widzicie. Sprawdził się w zupełności, do tego bardzo profesjonalne prowadzenie tutaj elementu, który jest wykonywany na tej prasie, ale nie o to w tym wszystkim całym filmie tutaj chodzi. Teraz chciałem opowiedzieć o tym, jak zwiększyłem wydajność tej prasy, a więc jak możecie zaobserwować, zostało zamontowane do tej prasy takie wspaniałe urządzenie. Wymieniliśmy ten ręczno-pneumatyczny albo tą ręczno-pneumatyczną pompę hydrauliczną na taką pompę elektryczną, napędzaną właśnie silnikiem elektrycznym, jednofazowym, 750W. Mamy tutaj elektrozawór, jest zegar pokazujący aktualne ciśnienie czynnika, czyli w tym przypadku akurat jest to olej hydrauliczny. No i właściwie tu trochę jest jakiejś tam elektroniki w środku. Tu mamy zbiorniczek z olejem, 9 litrów oleju do tego wchodzi. Co a? O tym ile wchodzi chciałam powiedzieć. No, dlatego 9 litrów oleju tutaj się mieści hydraulicznego. Ja zalałem tutaj olej. Jaki ja tu olej zalałem? Bo ja już nie pamiętam. 32 chyba hydrona. HL32 hydrol. Ale nie będziemy robić tego. Tak. Tu się wytnie. Hydrol LHL32. Taki olej został zalany. Troszeczkę rzadszy niż 46. No i sprawdzamy teraz, jak to urządzenie u nas zagniata. Oczywiście jest ono trochę zimne, także powrót będzie nie za ciekawy, ponieważ powrót tutaj siłownika samego jest realizowany za pomocą sprężyny, która jest wewnątrz. Nie jest to siłownik dwustronnego działania, także po rozgrzaniu oleju siłownik wraca zdecydowanie szybciej. A teraz sprawdźmy, jak wygląda zagniatanie. Tutaj ten przyrząd jest zbudowany bardzo prosto. Mamy
jeden kawałek stali, tutaj taki płaskownik gruby, drugi kawałek stali, taki gruby płaskownik, prowadnice, łożyska liniowe, tu od góry spina całość, taki płaskowniczek cieńszy, 10, do którego są też dokręcone śruby, tu sprężynki zamocowane do automatycznego jakby powrotu, a tutaj jakaś tam konstrukcja własna, żeby siłownik można było sobie łatwiej wyregulować do wysokości zagniatania, żeby czasu nie tracić na gniecenie powietrza. I tu z tyłu jest jeszcze taka krawędź oporowa, do której właśnie ten profil, który będzie teraz zagniatany, dochodzi. A więc możecie sobie zerknąć, tutaj dotąd to dochodzi. Tam już jest troszkę wyrobione niestety, ale to w niczym nie przeszkadza. Także sprawdzicie sobie, jak zagniecenie wygląda od tyłu, od przodu, od góry, od dołu. Także możemy przystąpić do zagniatania. Do zagniatania mamy tutaj w zestawie do pompy hydraulicznej taki oto pedał, który umożliwia nam wysterowanie elektrozaworu albo załączenie po prostu silnika. My w tym momencie do zagniatania załączamy silnik, także zaczynamy. Trzymajcie się mocno, bo lecimy z tematem. I gnieciemy sobie do 15, powoli nam ciśnienie spada, bo gdzieś tam się nieszczelność pojawiła. I dokonujemy spuszczenia, ciśnienia. Ja dorobiłem jeszcze do tego taki sprytny mechanizm blokujący. I proszę bardzo, mamy zrealizowane zagniecenie. Mam nadzieję, że to widzicie. Jest to chyba proste w miarę na oko. Z drugiej strony już było wcześniej zagniecone, ale zobaczcie sobie, tutaj jest taki ala defekt, ponieważ ten profil akurat uległ uszkodzeniu, pękł na spawaniu. Także on jest odpadem. I jeszcze zagniećmy sobie może jeden. Tam mam naszykowane profile, które leżą tutaj na tej paczuszce profili, które były odpadami, także no bo już niestety wszystkie profile zostały zrealizowane tutaj, co za chwilę zaobserwujecie. Teraz podejdźcie może do tyłu prasy, zobaczcie jak zagniata od drugiej strony. A więc gnieciemy i do 15 mamy zaciśnięte, spuszczamy ciśnienie. Następny profil zagnieciony. Wygląda to w ten sposób. I jeszcze jeden może sobie zagnieciemy. I mamy zagnieciony kolejny. I to jest taka właśnie robótka tutaj z tym związana. Jak możecie zaobserwować, zamontowanie tego agregatu hydraulicznego zdecydowanie przyspieszyło proces tutaj tej pracy. Myślę, że jakoś 4-krotnie w stosunku do poprzedniego rozwiązania pneumatyczno-ręcznego. Ja z zakupu jestem bardzo zadowolony. Polecam go wszystkim serdecznie. Urządzenie znajdziecie w internecie bez większych trudności. No i w sumie to tyle. A, chciałem jeszcze na koniec dodać, że to nie jest żadna reklama, to nie jest żaden sponsoring. Ja po prostu tylko informuję Państwa o rozwiązaniu, które ja kupiłem, które mi się tu sprawdziło i które z tej prasy ręcznej zrobiło taką prasę, no może nawet i automatyczną by rzec, ponieważ można byłoby tu troszeczkę dołożyć jeszcze krańcóweczek i tak dalej i można byłoby z tego zrobić automat. W moim przypadku powiedzmy, że jest to prasa półautomatyczna. Ja jestem bardzo zadowolony. Nie musiałem kupować urządzenia droższego, a miałem taki zamiar właśnie dzięki temu, że zakupiłem ten oto agregat hydrauliczny. A jak już tu kręcimy wideo, jak możecie zaobserwować, mamy tutaj trochę różnego materiału. Tu są już zrobione profile
z tego właśnie typu, który przed chwilą był gnieciony. Wszystkie są wykonane. Możecie troszkę poobserwować. Na tej palecie znajduje się tutaj 2000 sztuk tego oto produktu, który następnie trafia na moją frezarkę DIY i tam wykonuje wiercenie otworów. W tym przypadku te profile też jeszcze nie są powiercone, ale tu mamy już naszykowane kolejne paczuszki do oddania dla klienta i tu już są produkty sfinalizowane. A produkt finalny wygląda w ten sposób. Mamy zrobione tutaj otwory, 3 z tej strony, 3 z tej strony, czyli razem 6 i z drugiego mocowania mamy tutaj 2 tu i 2 z drugiej strony, czyli razem do zrobienia otworów na jednym profilu jest 10. A tutaj ta paleta i każda z tych palet naszykowanych z karteczką i liczą sobie po 500 sztuk gotowego wyrobu. Także właściwie na tą chwilę to tyle. A, mogę jeszcze powiedzieć o tym, że tutaj na tych paletach szykujemy już produkt kolejny do zrealizowania. Te profile są ciut są dłuższe niż te, które tutaj są już zrobione przez nas. A drugi produkt będzie wyglądał następująco. Całość profila znacznie się nie różni, bo to nadal profil, natomiast końcówki wyglądają już zdecydowanie inaczej. Nie wiem, czy tu pod światło dobrze widać. Może trzeba z tej strony się obrócić. Jak mówię, końcówka profila wygląda inaczej. Jest zagniatana z innej strony i dodatkowo ma tutaj takie podgięcie. No i na to podgięcie będę musiał wymyśleć nowy przyrząd do prasy, żeby całe zagniecenie razem z podgięciem realizować z jednego uderzenia prasy. Także już niebawem będzie relacja właśnie, jak wykonałem ten przyrząd do wykonania tego oto zagniecenia z podgięciem z jednego mocowania, chyba że mi się to nie uda. Będę musiał wtedy zrobić to na dwie operacje rozbić. Ale jestem dobrej myśli, mam nadzieję, że mi wyjdzie. No i właściwie z mojej strony to tyle. Dziękuję bardzo za oglądanie. Zapraszam do subskrypcji kanału. Tam poniżej filmu gdzieś się znajduje ten przycisk do subskrybowania. Subskrybujcie mnie, bo jak wiecie, zapewne jest to dla mnie bardzo ważne. Zapraszam również do lajkowania moich filmów wideo, bo to również bardzo ważne. No i tam pod spodem też jest sekcja komentarzy, możecie komentować wszystko, co związane z materiałem wideo i nie tylko. Także bardzo dziękuję za oglądanie i zapraszam na następne materiały. Cześć!